10 najmniejszych samolotów myśliwskich na świecie. Miejsce 10. Breguet 1001 Thaon. To francuski prototyp jednomiejscowego myśliwca odrzutowego z lat 50. XX wieku, zbudowany przez firmę Breguet. Samolot miał 11,6 metra długości, 6,8 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 5000 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były prawdopodobnie 4 działka 12,7 mm typu Browning. Został zaprojektowany w odpowiedzi na wymagania NATO z 1953 roku dotyczące lekkiego myśliwca uderzeniowego LWSF. Koncepcja wspólnego myśliwca uderzeniowego została porzucona, a kilka krajów opracowało własne myśliwce. Przykładem jest włoski Fiat G91, a Francuzi woleli znacznie większy Dassault Etendard 6. Zbudowano tylko 2 samoloty. Miejsce 9. MiG-9 Fargo. To radziecki samolot myśliwski o napędzie odrzutowym, zbudowany w biurze konstrukcyjnym MiG w połowie lat 40. XX wieku. Pierwszy produkowany seryjnie w ZSRR samolot odrzutowy. Samolot miał 9 metrów 75 cm długości, 10 metrów rozpiętości skrzydeł i ważył 4800 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca było jedno działko kalibru 37 mm i 2 działka kalibru 23 mm. MiG-9 był produkowany w latach 1946-1948. Łącznie zbudowano 610 samolotów, wliczając prototypy. Wycofane z eksploatacji samoloty przekazane zostały w latach 1950-1951 Chinom, co najmniej 372 sztuki. Samolot miał jedną główną wadę: tendencję do gaśnięcia za każdym razem, gdy strzelał z dział, szczególnie na dużych wysokościach, z powodu zasysania gazów powstających podczas strzelania. Myśliwiec został szybko zastąpiony przez MiG-15, który był równie niewielkich rozmiarów. Miał 10 metrów długości. Miejsce 8. Arfer Ariete. To prototyp myśliwca zbudowanego we Włoszech w 1958 roku. Był udoskonaloną wersją Arfer Sagittario II. Samolot miał 9,6 metra długości, 7,5 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 3500 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 2 działka kalibru 30 mm. Zbudowano zaledwie 2 prototypy samolotu. Produkcja seryjna nie nastąpiła. Proponowana wersja z silnikiem rakietowym zamiast silnika turboodrzutowego Arfer Leone została porzucona, zanim udało się zbudować prototyp. Miejsce 7. Ła-15. To radziecki odrzutowy samolot myśliwski, skonstruowany pod koniec lat 40. XX wieku przez biuro konstrukcyjne Ławoczkina, konkurent samolotu MiG-15, zbudowany w niewielkiej serii. Ostatni seryjnie produkowany myśliwiec Ławoczkina. Samolot miał 9 metrów 56 cm długości, 8,8 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 3800 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 3 działka automatyczne 23 mm ze 100 nabojami na broń. Służył w radzieckich siłach powietrznych. Od 1949 do 1953 roku zbudowano 235 egzemplarzy myśliwca. Na bazie myśliwców Ła-15 zbudowano 2 prototypy dwumiejscowych samolotów szkolno-treningowych oznaczonych 180. Pierwszy ukończono w sierpniu 1949 roku. Znane są także jako Ła-15 UTI. Miejsce 6. De Havilland Vampire.
To brytyjski odrzutowy myśliwiec wprowadzony do służby pod koniec II wojny światowej, opracowany przez przedsiębiorstwo de Havilland. Samolot miał 9 metrów 37 cm długości, 11,5 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 5600 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 4 działka 20 mm, 2 bomby po 455 kg lub 8 rakiet powietrze-ziemia. Samoloty pierwszej wersji produkcyjnej Mk1 pojawiły się w kwietniu 1945, lecz nie zdążyły wziąć czynnego udziału w wojnie, osiągając gotowość bojową dopiero w 1946. W latach powojennych wyprodukowano 3300 egzemplarzy samolotu, które służyły w siłach powietrznych 31 krajów. Co ciekawe, jeden egzemplarz de Havilland Vampire znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Miejsce 5. Heinkel He-162 Volksjager. To niemiecki myśliwiec odrzutowy, przyjęty na wyposażenie Luftwaffe podczas II wojny światowej. Należy do niego rekord prędkości wśród pierwszej generacji samolotów odrzutowych. Samolot miał 9 metrów i 5 cm długości, 7,2 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 2800 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 2 działka 20 mm MG-151 lub 30 mm Mk-108. Pierwszy lot miał miejsce 6 grudnia 1944 roku, a do końca wojny zbudowano aż 320 maszyn. Kolejne 100 było w trakcie produkcji. Napędzany był silnikiem BMW 003 umocowanym nad kadłubem za znajdującą się z przodu kabiną pilota. Był wyposażony w fotel wyrzucany i chowane podwozie trójkołowe. Miejsce 4. Volland Gnat. To poddźwiękowy samolot szkolny i lekki myśliwiec konstrukcji brytyjskiej o skośnych skrzydłach i napędzie odrzutowym, skonstruowany na początku lat 50. XX wieku przez brytyjską wytwórnię Volland Aircraft dla królewskich sił powietrznych. Samolot miał 9 metrów i 4 cm długości, 6 metrów i 75 cm rozpiętości skrzydeł i ważył 4100 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 2 działka kalibru 30 mm, 2 bomby po 227 kg lub 12 niekierowanych pocisków kalibru 76 mm. Głównym użytkownikiem wersji bojowej były Indie, gdzie był także produkowany na licencji w zakładach HAL pod nazwą HAL Ajit. Oprócz Indii użytkownikami tego samolotu była Wielka Brytania, gdzie pełnił rolę samolotu szkolnego, Jugosławia oraz Finlandia. Od 1956 roku wyprodukowano łącznie 449 maszyn, włączając indyjskie HAL Ajit. Miejsce 3. Jak-15. To radziecki samolot myśliwski z końca lat 40. Powstał w biurze konstrukcyjnym Jakowlewa. Jeden z wczesnych radzieckich myśliwców odrzutowych. Był jednym z najlżejszych używanych myśliwców odrzutowych. Samolot miał 8,7 metra długości, 9,2 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 2700 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 2 działka kalibru 23 mm w górnej części kadłuba. Samolot produkowany był w latach 1946-1947. Według danych firmy Jakowlewa do zakończenia produkcji w 1947 zbudowano 280 samolotów, lecz być może część z nich została ukończona jako Jak-17. Jak-15 nie był użyty bojowo, ale według raportów pilotów amerykańskich spotykane miały być przez nich podczas wojny koreańskiej. Jednakże nie były one dostarczane do KRLD lub Chin i być może chodzi o Jaki-17.
Miejsce drugie. Messerschmitt ME-163 Komet. To niemiecki myśliwiec przechwytujący o napędzie rakietowym z okresu II wojny światowej. Jest to jedyny działający rakietowy samolot myśliwski w historii, a także pierwszy pilotowany samolot, który przekroczył 1000 km na godzinę w locie poziomym. Samolot miał 5,7 metra długości, 9,3 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 3100 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 2 działka 30 mm. Samolot produkowany był w latach 1944-1945. Zbudowano 370 egzemplarzy tego myśliwca. Samolotem zainteresowała się japońska misja wojskowa w Niemczech, która zakupiła licencję na płatowiec ME-163B i silnik rakietowy Walter 509. Jednakże do Japonii dotarł tylko silnik. W oparciu o dane techniczne Japończycy opracowali własny myśliwiec rakietowy Mitsubishi J8M Shusui, który został dostosowany do niemieckiego silnika. Miejsce pierwsze. McDonnell XF-85 Goblin. To amerykański eksperymentalny samolot myśliwski, skonstruowany w połowie lat 40. XX wieku. Samolot miał 4,5 metra długości, 6,4 metra rozpiętości skrzydeł i ważył 2100 kg wraz z wyposażeniem. Uzbrojeniem myśliwca były 4 karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm. Idea stworzenia XF-85 zrodziła się w czasie II wojny światowej w związku z potrzebą ochrony samolotów bombowych podczas długich lotów. Planowano, iż XF-85 będzie przenoszony w luku bombowym samolotu Convair B-36 Peacemaker. Jednak do prób wykorzystano bombowiec B-29. Myśliwiec spoczywał w luku bombowym samolotu matki, skąd mógł być wypuszczany w razie ataku wrogich myśliwców. Po zakończeniu walki XF-85 miał wracać do luku bombowego i wraz z samolotem matką wracać do bazy. W 1948 roku zbudowano 2 prototypy samolotu, po czym anulowano program.